Welcome to the Crypto Speculation channel. The material contains English subtitles and the content is made in Polish. Czy to będzie pretekst Shibarium za Pepe? Czy ten krok zostanie wykonany w tej całej otoczce za kurtyną, która ma miejsce, uważam, wokół projektu Toad? I ten update dzisiejszy będzie na temat tego projektu. Miesiąc temu dokładnie nagrywaliśmy ten materiał, a dzisiaj będzie trochę technicznych zagadnień i przypomnienia tych także spekulacyjnych powiązań wokół tej całej otoczki. Ja nazywam się Kamil Zajoshi, Kryptospekulacja. Zapraszam na inne materiały, a także na Twitter Kryptospekulacja oraz Telegram, bo tutaj główne informacje te techniczne to właśnie od Maciej Tokenomia Pro zostaną przesłane, jak wczoraj też informował, i na polskiej grupie Toad Poland, tam zapraszam, będą szersze informacje, ale dzisiaj w tym materiale to właśnie te wszystkie połączenia, jak zebrał wieści, informuje i zrobił tą top analizę portfeli z poszlakami od Shibarium. No i tu zapraszamy na tą polską małą społeczność, bardziej więcej detali niż na Kryptospekulacja, Telegram. No właśnie ten update 2, całość dzisiaj będzie zawarta i mam nadzieję, że te treści dobrze przekażę, bo tam jest no nitka dobrych połączeń. Zresztą każdy będzie mógł sobie zobaczyć sam, jak tutaj to też Mentos ostatnio informuje, iż no trochę nakręcony na tego Toada jest. Mały market cap, bowiem tutaj mamy w okolicach 4,5 miliona, nawet poniżej, tak, 3,74 miliona dolarów. Taka ciekawostka to też, czemu się przyjrzymy, że właśnie ten BetIA, jak widzimy, poszło w niebo. No tam też na blockchainie ciekawe i interesujące połączenia są i ta analiza od Macieja będzie przedstawiona. Jak wygląda sytuacja tu i teraz? Czy to dobry moment na wejście, wyjście? To już każdy podejmuje decyzję. To nie porada inwestycyjna. Pamiętajcie, to kryptospekulacja, a ja przyglądam się właśnie tym spekulacjom fundamentalnym z blockchaina oraz spekulacyjnym wątkom, bo tutaj te postacie wokół Shibarium no nie powinny tutaj nas pogrzebać, że tak powiem, bowiem no mają swoje słowo i wizerunek, autorytet. Tak też uważam, jak Satoshi Kusama, Ragnar czy Shibarium 1. No i cóż, co mamy tutaj? Mała ilość hodlerów, zobaczcie, wciąż tylko 1700, projekt świeżutki od maja, a więc ma swój czas. Na long term, tak uważam, czy pod Ethereum Toronto to będzie wydarzenie, jak to Ragnar wspomniał, jest mała szansa. Sam osobiście też zagrywam na long term, ale tutaj mogą być no hunterzy, aby pod to wydarzenie zagrać i cenę potem kolejną sprzedać. Na pewno są zagrożenia i te zagrożenia też Maciej przedstawiał, ale tylko i wyłącznie pod kątem hodlerów, bo tutaj mamy te większe wallety, jak tutaj pomijamy numer 1, gdzie tutaj ma być pod Shibarium ten ekosystem potencjalnie, to myślę, że Maciej dokładnie by wyjaśnił, jak to wygląda, wykorzystywany. 2, no to tutaj mamy tą płynność, 3 i tu mamy te 3 większe wallety powyżej 5%. Jak to wygląda? Tutaj już jeden wallet zaczął się wyprzedawać i zaprzestał, kolejny zaczął, więc tutaj te podtrzymanie ceny może być. Natomiast, jak to Maciej dobrze zaznaczył, dość inteligentnie zaczął wyprzedaży, bowiem cenę utrzymuje w tych okolicach cały czas i te Ethereum i także Toad ma w swoim wallecie. To zobaczymy w dalszej części materiału. Dla przypominających, tutaj ten materiał też będzie dla nowszych osób. W tym pierwszym materiale te podstawowe też informacje będą. Ja też pozwolę się odnieść kolejno do zrzutów na końcu. Taka podstawowa informacja, tak, opis tego projektu jest dość sam ciekawy, jak to wytworzone. Zobaczcie te wszystkie przesłanki. Oczywiście opis można sobie stworzyć pięknie i ładnie, natomiast jak zobaczycie dalej i z update'u pierwszego ma to coś na rzeczy, bowiem pamiętamy ten Pepe, który ruszył i zrobił no wielu milionerów, którym się udało wejść i na pewno tutaj Shibarium no trochę w cudzysłowie wkurzyło ten ruch i to kryptowaluta stworzona przez tajemniczy zespół
bardzo tajemniczy, z poszlagami. Mamy tu za kurtyną dobrze znanych postaci z branży kryptograficznej, które mają historię kosmosu. Tak, zespół stojący za TOAD jest wyjątkowy i zarządzał finansową niektóre zasad, mem tokenów. Tutaj mamy na myśli Shiba Inu, które było tym killerem Doge, a killerem Pepe ma być tutaj Toad, zabójca ropuch, jak tutaj nam tłumaczy. No i tak, to pokazanie światu, że istnieje jeden oryginalny projekt, jak głosi hasło, już zabiliśmy psa, a to możemy zobaczyć na ich oficjalnej stronie. You know who we already killed the dog. Tak, zabili tego psa. No i tutaj mają na celu pokrmienie Pepe. Czy tutaj będzie jakiś z Shibarium współpraca? Jak to wspominają insiderzy, jest mała szansa wspomnienia, ale czy dokładnie będą w tym większym ekosystemie, ciężko powiedzieć. Mam też swoje NFT, to możliwe do mintowania było, chyba wciąż jest, te zupki z ropuchy. I dalej idąc na ich stronie internetowej, tak, jest bardzo prosta, nic więcej. I oczywiście tutaj informacja, że żadne zwierzę, czy też tutaj nie zostały w tym projekcie zabite, tak dla informacji. No i pamiętajmy, ten adres mailowy, to sobie przypomnimy, tylko i wyłącznie małpa Shib.io ma tutaj dostęp no właśnie, kto za Shibarium dokładnie stoi. Nie byle kto ma dostęp do tego maila wytworzenia na początku. Wiele informacji także na portalu jest, tu widzimy jeden wciąż, ja widziałem więcej tych wątków, no i te wątki były dość topowe, a jak wiemy na tych portalach te wczesne etapy łatwo, czy też łatwo i ryzykownie wynajdywać. Na pewno zniecierpliwienie u niektórych jest, że chcieliby taki raid jak wykonał Pepe, ale nie o to tutaj w tym projekcie chodzi, zagranie long term, a także tutaj Lucy ostatnio no Shibarium Space miało też swoje lajki, nie lajki w tych tematach. To zobaczcie też dalej inne wypowiedzi osób, ich konto twitterowe. Zobaczcie, jak mało obserwujących, niecały 1000. Także to wydawać się może, że na wczesnym etapie jesteśmy spekulacyjnie. No i wow, można sobie rzec, mamy myślę, że dość czasu na przyglądnięcie się temu, co się wydarzy. Jak też mi tutaj właśnie wysłał Maciej Tokenomia Pro nagranie i to jest ten post od Placebo, jednego z moderatorów czy adminów Toad na Telegramie, wallet połączony z 3 Hours Capital. I to jest, no nie do zamazania, jak wiemy, z blockchaina nic nie ginie. I ten wallet tutaj możemy zobaczyć, który się wywodzi. On ma tutaj początek 0x01 i tutaj 5598 końcówka. Mamy go tutaj po środku. No i też na Etherscan blockchainie możemy zobaczyć tych transakcji. Nie ma dużo wykonywanych w całej historii i 19 dni temu chociażby właśnie transakcja ta wykonana. No i warto przyglądać się, gdyby było spuszczenie projektu, no to tak, czerwona lampka, pytajnik, co dalej, ewentualnie dla tutaj zamyślonych. I tych walletów jest więcej, zwłaszcza z otoczki Shibarium, jak zobaczycie, czy też Shiba Swap, to też w tym pierwszym update'cie było. Ja w takim razie tutaj głos Macieja, także z Tokenomii Pro na ten temat puszczam, króciutki, zapraszam każdego. Na pewno jest ten ważny temat połączenia tych portfeli z tym 3 Arrows Capital. Tam już nawet na 2 czy 3 portfelach ten gościu znalazł. Najważniejszy wątek odnośnie TOAD-a, no to wydaje mi się, że go chyba ogłoszą oficjalnie na tym Shibarium Summer, czyli po tym ETH Toronto. Nie wiem, no takie mam spekulacje. Tak mi się wydaje. No zobaczymy. Więc no wiadomo, Shibarium Łanek siedzi i ma prawa admina, no to coś musi być na rzeczy. Tak, a to konto jest jakże tajemnicze, nie tylko tutaj potencjalnie przy Toads, ale też i trójkąta śmierci. No, tutaj rozgrywanego przez niektórych i nie niektórych. Ok, zobaczmy sobie tutaj, co nam właśnie pisał w wczorajszym dniu. Macie no sporo, zobaczcie, szacunek za ten wykonywany czas, wkład i każdy może sobie zaglądnąć na to wszystko, jak to wygląda. I tutaj macie też swój wykres, przedstawia, jak to on tutaj tą strefę zieloną zakupową sam opiniuje, to jest w tym momencie okres, i czerwona sprzedażowa, no to możemy się trzymać tych większych też i topowych walletów dla każdego zainteresowanego. Możecie też wywołać, on tutaj ten temat dobrze dowodzi. No i tak, jak przypomina, przybiliśmy 1700 właśnie portfeli
I w tych top 18, właściwie top 16, ten pierwszy, tak, nagrody dla Community Shiby, 2 płynność to i spalona i te 3 portfele powyżej 5% supply. Też tutaj mamy zdzicha. I jak informuję, czyli trochę takie czerwone światełko, portfele powyżej 5% supply, no i z pewnością racja po jednej stronie płotu. A tutaj Maciej dokładnie rozłożył te wallety większe w takim wypadku, jak to wyglądało, że największy wallet kupił 6 maja. Nie będę tego czytał, nie traćmy czasu, każdy może zaglądnąć. I o co chodzi? O to chodzi, że on po 5 dniach zaczął sprzedawać i ten ostatni sell miał 15 czerwca. No i zgromadził dość pokaźną kwotę, 71 Ethereum, a także TOAT na swoim portfelu ma. Do tego trochę Pepe, zobaczmy. I on by go nazwał właśnie mądrym insiderem, bo sprzedażami dał się zbyt mocno wybijać z cenie, więc ten pump bez tego sprzedaży mógłby mieć miejsce de facto. No i dobrze zarobił i nadal ma więcej TOAT, mimo że już mieliśmy jakieś górki cenowe. Także mimo tego większego procentu, tak to wygląda, to jest jego wallet. On tutaj też podaje link, macie, ja sobie tutaj to jest numer 3, to mamy ten, właśnie rozłożył. No i tak informacyjnie to mamy go właśnie tutaj. 8, 2, 2, 5, tak, to jest to oto transakcja jego wykonywana. Zobaczmy sobie tą pierwszą. 94 dni temu, jak to Maciej dobrze wspomniał, że te transakcje były wykonywane dość szybko po dodaniu płynności, więc no mało kto tutaj mógłby jakiś Hunter Degen złapać od tak czy bot, tak? To też pytanie. Podobna sytuacja ma miejsce dalej. Natomiast w moim odczuciu to jest takie no bardziej ukierunkowanie, że tak powiem, zgaszenia tej czerwonej lampki. Oczywiście jest ona, tak, nie patrząc po wielkości procentu. I jak to dalej na long term może się rozegrać. Jak tutaj Maciej przedstawia, drugi największy portfel, podobna sytuacja, 3 transakcje zakupowe, też 6-9 minut po listingu. I ten wallet też tutaj z końcówką 8, 3, 5 w tym wykonaniu. To jest ten oto wallet. Potężna kwota jak na TOAT. Kto by nie chciał takiej mieć? No i on tutaj 25 dni temu, tak, miał te swoje wyprzedaże. W tym momencie przez tą 4.8D to mamy wallet numer ten 5. I ten wallet w dniu wczorajszym, no pytanie, czy zaczął się wyprzedawać, czy będzie kolejne tutaj utrzymanie ceny? A może jakaś zagrywka? Więc warto te tematy śledzić. A to jest wallet dość kolejny w ciekawym wątku Macieja przedstawiony. Zatem dokładnie cenne info na początek, podejście, przeanalizowanie i uważam, że ta cena może być podtrzymywana w takim razie na long term chociażby, ale to jest tylko moje zdanie. No właśnie, trzeci największy wallet to już trochę pogmatwany temat, ale bardzo ważny w kontekście Shibarium, bo tutaj mamy siatkę portfeli, ja tego nie będę czytał, zobaczcie, długa nitka, jak to się zaczęło. Ale tutaj temat, który chcę dodać, to jest taki, iż tutaj mamy, podał też Maciej wallet, który w historii ma zlewki z ogromnych portfeli. Uwaga, uwaga, Handels Rymka, Shiba Inu, Bon Leash. Zostawiam link, sprawdźcie sami. I to jest oto ten link. Te linki na grupie polskiej TOAT są dostępne. I ja tutaj zaznaczę od razu. Zobaczcie, ta transakcja z tego właśnie walletu wykonana 1 dzień temu, tych transakcji tak na wallecie, no jest trochę, nie aż tak dużo w całej perspektywie 105 dni. To jest numer 5, tak, 4.8D. Który ten wieloryb miał połączenie z Gemini, tak, a więc blockchain, no nie kłamie w tym wypadku. I to jest bardzo ważny aspekt dla tych wątpiących, jak to może się dalej wykonać. I tutaj mamy chociażby wątek Handels Dream Cow dla wątpiących, jak to może wyglądać. A jeżeli mamy Handels Dream Cow, no to okłam i tak dalej. Ale to nie temat na tym update'cie. Sprawdźcie sami, to jest wszystko tutaj dalej zawarte. Tak, większość sprzedanych TOAT w postaci 70 Ethereum poszło na wyżej wymieniony kontrakt.
I jak tutaj informuje Maciej z Tokenomics Pro, dalej tutaj zobaczcie, tak. Pamiętamy ten Right Bad Idea i wątek Sary, który dała ten cynk wcześniej i wracamy do tego wątka portfeli Toad. I jak się okazuje, kupowało też Bad Idea zaraz po listingu, który oficjalnie ma już partnerstwo ze Shibarium. To wiemy, tego też nie wymarzymy. Bad Idea AI projekt przy Shibarium oficjalnie. Ładny rajd, no i ten Toad i te łączące portfele są tutaj. Ok, chyba już tylko tego wątku starczy na IT Scam, to dla tych wątpiących, że tutaj tylko spekulacja i tak dalej. Zgadzam się, super analiza, pozdrawiamy za dokładność, no i mam nadzieję usłyszymy Cię w jakimś update'zie numer 3. Tutaj też polska społeczność zaczyna w tym wątku się tworzyć. Także i kryptoadaptacja, pozdrawiamy, to jest dobra lekcja dla nowych osób początkujących. Sporo materiału. Ok, my sobie lecimy w takim razie dalej, są także oficjalne grupy Toad anglojęzyczna. A my przejdziemy dalej do wątku tutaj już może spekulacyjnego poza tymi walletami w takim wypadku. A my gdzie zatrzymaliśmy się? Chyba tak, tutaj. Tak, i tutaj trzeba oddać honor temu użytkownikowi, który trzyma garstkę informacji przedstawianych na temat połączeń, zagwozdek, wypowiedzi osób i on się odnosił i wciąż się odnosi do tego walletu, portfel, który trzyma właśnie Toad, największa dostawca płynności dla Shiba Swap. W update'cie pierwszym też informacja o tym była. To jest tak 9C końcówka, zobaczcie, to jest ten z Shiba Swap, informacja 17% i on ma numer w Toad 9C, numer 6, tak, tutaj w swoim aspekcie. On te tokeny Toad Killer w tylu transakcjach tutaj wykonywał i to też stanowi bardzo ważny fundament. Kolejny wallet, który jest tutaj fundamentem, uważam, w tym wątku. Tak, i to jest ten z Shiba Swap 9C. Końcówka. Zobaczcie, jaki potężny wallet Leash Bone. I to jest to, o czym mówimy przy Shibarium za kurtyną postacie. Lećmy dalej. Myślę, że dla wątpiących blockchain, jeżeli tego nie przekonał, no to ja już umywam ręce i do przekonania chyba pozostaje tutaj, może Maciej Tokenomia Pro i chociażby Place'y, po którym wykonuje kawał dobre roboty, a może inne główne postacie przy Shibarium w takim razie, jak Ragnar i nie tylko, i nawet Satoshi Kusama. Kto wie, może pojawią się kolejne osoby, może koleżanka Satoshi Kusama dołączy do Toad niedługo jak do BDI. Więcej alf, jak tutaj z tego postu, dość już starszego, w tym wypadku 9 lipca, ale po update'cie tym pierwszym w takim razie ten portfel, który właśnie dostarczył 1000 Ethereum w maju 2021 roku i dodał płynność Shiblish właśnie podczas tej płynności z wydarzeniem SHIB Swap, a te transakcje obejmują tylko tokeny z ekosystemu Shiba. Pamiętajcie, Lish zabójcą monet Doge, a teraz stworzył Toad zabójcę Pepe. Kolejny wątków informacji Place'ewo tutaj nam przedstawia. Też Satoshi Kusama na początku przygody Lish, on się wypowiadał też spekulacyjnie jak przy obecnym Toad, że Lish, jeżeli będzie ok tokenem, tak dalej, to będzie miał szansę na ekosystem przy Shiba Inu, to jeszcze przed tym oficjalnym ogłoszeniem. I teraz mamy wątek, że Toad może tutaj być powiązany przy Shibarium oficjalnym partnerem. Ja osobiście spekuluję, że tak się stanie. O, i tu jest to potwierdzenie, jak Satoshi Kusama historycznie się wypowiadał na temat Lish tokenu i jak się wypowiadał obecnie w procesie Toad.
We are building a true ecosystem, tak. I think it will nicely into the Shiba Swap ecosystem. To było wypowiedź na temat leash, a wątki na temat Toad widzieliśmy jakie ma i tak, tu kolejny wallet, Ragnar chociażby na informację, tak, czy jakieś szanse na temat Ethereum Toronto. Są małe szanse, są szanse. Jakaś mała szansa istnieje, tak to tłumaczyć z angielskiego. Dobrze. Dość ciekawe, powiem, żeby znaleźć takie wątki właśnie w okresie rynku, jakim jesteśmy teraz, gdy tutaj potencjalny bull run się szykuje i ta akumulacja może być dość interesująca, zbudować sobie pozycję. A to jest odpowiedź Ragnara. Interesująca odpowiedź właśnie na Twitterze jego chociażby, nie tylko Telegramie. Puzzle wyglądają dobrze. Łamigłówka z ropuchą. Yes sir. Także te wątki, jeżeli ktoś nie wierzył, ok, blockchain, no to mamy tutaj otoczkę Shibarium, osób, halo. Ja tutaj z czego nic nie mam, myślę, że posiadacze robią swoją robotę, wykonują, to jest tylko przekazanie informacji dalej, każdy zrobi z tym, co zrobi, a to są właśnie postacie na Telegram. Tutaj mamy tą postać, myślę, że zachowamy ją w spokoju, kto wie, to wie, Someone Smart, maybe, Shibarium 1. Trudno mi skomentować w jednym zdaniu tą osobę, jakże ważną, ja powiem w jednym słowu Ryoshi, to mi tylko tyle wystarczy. A dlaczego? Tak się wypowiadam, to w tych wszystkich update'ach 18 na tematy Handelsrim. Okłom miało swoje miejsce, ale to jest tylko moje zdanie. Dajcie znać, negujcie mnie, ok, no problem, damy w kolejnym update'cie informacje. Także na Reddicie, tutaj też kryptospekulacja, może kiedyś swoje miejsce będzie miała wątek, ale myślę, że starczy. Już jest temat zarezerwowany. Był Toad Killer przekazywany, także te wątki tego Pepe Killera są na różnych aspektach przekazywane. I tutaj ten link przekazuje zgromadzony w community Telegram, tak? Wszystkie procesy od startu. Zobaczcie, 6 maja, kiedy był właśnie stworzony Toad. Pierwszy mail był naprawdę ten, małpa.doge.com, Toad Killer. On był potencjalny, zobaczycie. I zobaczcie, 7 maja właśnie na tym portalu tutaj Beast, tutaj są ciekawe wątki właśnie do znalezienia na początku, ale z uwagą, bo tu też, jak wiecie, skamerzy są. Pierwszy wątek przy market capie 300 000 $, był i usunięty po 3-4 minutach. I na Telegramie było 70 członków. Ja tak swoją drogą dodam, że właśnie Childhood's End, wątki są szybko usuwane tam na tym biz. Ok, Shibarium Team, tak, ja tego też nie będę czytał. Każdy, ale tylko ten najważniejszy przedstawię. Ragnar Xanders właśnie dołączają do tej zupy Trout i to jest tutaj taka zebrana informacja. O, ta postać też na Twitter Space jest szanowana i no też lubi różne projekty i tam chociażby chyba na Swap też przy otoczce Shibarium może mieć swoje miejsce. To są właśnie te Ragnar i Xanders. Co ważne, 11 maja, to też wspominaliśmy wcześniej, właśnie konto Shibarium 1 na Twitterze publikuje ten oto wpis, dla przypomnienia bardzo ważny. Człowiek powinien każdego ranka połykać ropuchę, aby mieć pewność, że na nadchodzącym dniu nie spotka go nic bardziej drożejącego. No wiemy, że rynek kryptowalut jest crazy i tego typu memcoiny mogą wyszczelić w otoczce właśnie Shibarium, jak to też Mentos przypomina, że jak tutaj ulica, czy też no okej, interesujące się osoby zajarzył temat, że to jest Shiba za kurtyną, chcą Pepe zabić, a co zrobiło Pepe, no to może być świetna droga przed nami, ale może być rug-pull, to miejmy na uwadze. 12 maja zmieniony adres mailowy właśnie na mail, który może być tylko wytworzony przez Shib Team. To jest bardzo ważny element, także nie tylko blockchainowy. No i wiemy, że Shibarium 1 tak dołączyło też swoje wypowiedzi. I to jest jego wypowiedź bardzo ciekawa. To jest tylko jego opinia, jak mówi. Jak on tutaj pisze, że on nie jest za
kurtyną tego projektu, tylko kupił sobie trochę jak ty, także okej. Widział pewne wallety na Etherskami, które mogą być częścią drużyny, w cudzysłowie. Każdy może zrobić co chce, Shiba jest Shiba. So, when flip Pepe? Pytanie. Let's see how this experiment will go. Moi drodzy. A także Weary Friends zaczął kupować, a tam trochę się wyprzedał, widziałem. Ale ma wciąż bardzo mocną pozycję. A tego tweetu, czy ja widziałem, czy nie tutaj? Czy to jest ten? Czy to nie ten? O, to jak to otwarłem, to już trzeba powiedzieć. Drunk, to jest bardzo ważna osoba. To jest bardzo ważna osoba z Shib Admin. Zupa ciekawie tutaj no, wygląda. Zobaczcie, 17 maj. Bardzo tutaj mamy fundamentalne przesłania osób i blockchainu, więc pytanie, co może się stać, aby to się nie stało, to jest takie moje pytanie. No jeżeli tutaj będzie rug pull, to będę bardzo sceptyczny co do całej otoczki Shibarium i tych postaci, które shilują w cudzysłowie tego typu wypowiedziami, a kolejną mogłoby mieć no, paraliż tego tokenu. Właśnie, Kal stworzył z Shib, tylko on ma dostęp z Shib Team do tworzenia tych maili małpa Shib.io. Tutaj ten tweet to mieliśmy ten. Kolejno powstał na YouTubie oraz ten pewny filmik. To mamy ten na temat. Okej, to mamy reklamę. To jest gotująca się zupa, a ta gotująca się zupa odnosi się tutaj do tego, iż tak, Ragnar tak samo postuje na Telegramie, FlipPP, Ragnar. To Telegram, to był też atak pewien na Telegram, zostali tak zbanowani. Tajemniczy tweet o imieniu Crypto 420 stworzony. I pierwszy post, zupa się gotuje i właśnie ten film, wideo został stworzony. I to, co wspominaliśmy, największy właśnie dostarczyciel ShibaSwap Wallet, który przekonaliśmy, zaczął skupować TOT. Nie tylko w tym okresie, ale późniejszym. No dobrze, czy tutaj mamy coś jeszcze ciekawego? Tu są ogólnie, każda linijka jest ciekawa, dlatego to zostawię i przeglądnijcie dla tych sceptycznych. Ale to jest dość ciekawy temat. Again, ponowne kupowanie 31 maja. Tutaj pewne psalmy tego. A także właśnie Fund Wallet potencjalnie przez CEX Bitcoin skupujący. Ponowny zakup, ponowny fund. Okej. Tak, i tu pamiętam, Lucy postuje ciekawe właśnie zdjęcie, potencjalnie nawiązujące do logo Toads. Tu było opuszczenie przez Shibarium 1 Telegramu, ponieważ był bardzo wiele zaznaczany, otagowany i on dołączył ponownie, to zobaczcie na końcu, ale z jednym zastrzeżeniem, aby go nie oznaczać, więc to zostało tam zrespektowane kolejny raz. Okej. Dobrze, kolejna transakcja, ShibaSwap Liquidity Walletu, 5., 6. No i dostaliśmy tą datę Ethereum Toronto. A to wydarzenie jest w przyszłym tygodniu, tak? Poniedziałek, wtorek. I to w tym wypadku byłoby tyle, tak. Balance of Edge, ShibaSwap Wallet, suddenly. ShibaSwap Wallet suddenly starts once again, tak. I 15 dołączył ponownie.
To, co też jest ciekawe, to iż tak, a tu był kolejny wpis admina Shiba Inu, humorystycznie co do Away Restaurant z tym oto killerem Pepe. Tu był jakiś post zamknięty. Chciałem jeszcze dodać, iż pewien wallet, który kupił właśnie, to też przekazana informacja, a tu jest to cała nitka od 12 maja Placebo, którą omawialiśmy w pierwszym, którą wy przekazujecie także, jak to Satoshi Kusama właśnie miał też swoje poczynania, jak podobnie Ragnar i do dziś zresztą, na Telegramie zwłaszcza, także i na Discordzie, no i pewne rzeczy na Twitterze. To są te tematy maj-czerwiec, także w tym pierwszym update'zie zarzucaliśmy je, a także tutaj taka ciekawostka, że zapytał BadAI, nie wiem czy to mówiłem, przekazywałem, to zobaczcie sami, ten odpowiada, że jest kluczem w pewnym ekosystemie Shiby. Dość interesująco. Jeżeli mają na celu Killer Pepe, no to powinni stać się tym partnerem, aby wzbudzić mosty jak BadAI. Ja sam osobiście czekam na tę korektę BadAI, a jednak się doczekać nie mogę, bo to za wysoko tam poszło i nie chcę spadać. Co to za wallet? To jest wallet prawdopodobnie, jak się nie mylę, tak, który zobaczcie, dokładnie 888 dni temu, no kupił sobie Shiba Inu. No on już nie posiada Shiba Inu, on kupił ją tam na tych początkowych etapach, wyprzedał się, ale kupił sobie Toad. Jak się nie mylę chyba, czy ja dobrze patrzę, to był ten wallet, 268, ok. Kupił sobie trochę tej zupki z ropuchy. Chyba 2 dni temu, 4 dni temu, balans 4 dni temu. No, 349 miliardów, dość ciekawa suma. Stać nas, że tak powiem, długoterminowych na tą kwotę. Jest to dość duża kwota. Ale dla tych long term, którzy są w rynku hossy, no to mają szansę, z ryzykiem oczywiście. Pamiętajcie, że wejście w top 1000, ja tu tak mówię, jakbym chciał naganiać, ale nie chcę tego robić, każdy podejmie własne decyzje. Jest to tylko przekazane dlatego, że mamy no tutaj nie tylko spekulacje, ale fundamentalne połączenie na blockchain. Nie tylko przy tym projekcie, zobaczcie, mamy jako przy top 1000, 369, 10 miliardów potrzeba, a to jest 0,05 Ethereum, jak widzimy, tak, czyli $100 na zrobienie sobie tej pozycji dla kogoś zainteresowanego. To był ten wallet Shib Liquidity, zobaczcie, tak, widzieliśmy, ok, nie powtarzamy się. Jest kolejny ciekawy wallet, który ja tak patrzyłem, czy on właśnie wykonywał jakieś może zakupy jakiekolwiek, jak Shiba, Toad, ale tak naprawdę nie ma ich dużo, każdy może zobaczyć sobie. Są to odstępy czasu i tych transakcji degenowskich, że tak powiem, nie było aż nadto. Z ryzykiem, oczywiście. Chciałbym jeszcze tutaj te zrzuty dodać, to Maciej nam tutaj na Telegramie przedstawiał, tak. No to było z Telegramu wycinek, ok. A, to chyba mówiliśmy, czy nie? Że właśnie, a to już dawna informacja, nie że wczoraj. Pewien właśnie Whale miał hack portfela i zniknęły mu wszystkie tokeny Toad, pokaźna kwota, i nie odpuścił i założył nowy wallet i 39 Ethereum skupił. O wow, skupił Toad. No to jest coś na rzeczy w takim razie. A, tu taka ciekawostka graficzna, jak jesteśmy, kto ile ma tokenów i jakim jest tutaj wielorybkiem, czy też Rob Puchał w wykonaniu, czy jest lordem. Ale tu, nie wiem co to oznacza dokładnie. Tu był zrzut ekranu właśnie do tego Shiba Inu Migrator. Tak, 9C walletu, który przedstawialiśmy. Płynność Shiba Swap, tak. Opis tokenu to przemawialiśmy. Grafika Macieja mieliśmy. I to jest dość ciekawy temat właśnie. Ragnar, który na Telegram Shibarium Technology wypowiadał się na temat zbyt częstego spamowania Toad. Zresztą każdy tam chciał swoje tokeny spamować, aby tego nie robić. I tutaj wszedł na grupę Toad.
No i zaczął wyjaśniać, aby you need to be patient, guys. Potrzebujecie być cierpliwi i rzeczy biorą czas. Rzeczy biorą czas. Zupełna zgoda. Jest sytuacja marketu jaka jest. Nie chcę tutaj on i reszta otoczki najwyraźniej pump and dump. No bo taki rate pump może się skończyć dla całego. Kto to później skupi, tak? I tutaj była odpowiedź na jego pytanie co do właśnie BIS, tego portalu, że tam bardzo dużo negatywnych, że nie ma połączenia oficjalnego jeszcze Shibarium i tak dalej, ale to uważam, że bardzo nowe osoby, które chcą szybko zarobić, takie informacje przedstawiają typu when. Myślę, że jak ktoś jest hodlerem Charge%, to już to mu się znudziło i tego już przetrwał, ma psychikę okej. To jest twoja konkluzja. Przemyśl to wszystko, co masz na tacy, blockchain i postacie, to jest jego cała korespondencja. What is the problem with that? Nie ma tutaj walki to ship. Ale jeśli bierzesz czat Shibarium i spamujesz, no to tak, to trzeba być rozsądnym. Zupełna zgoda. To tylko potwierdzenia Shibarium 1, żeby go nie oznaczać. To jest ten jego powrót. Okej, no i tak, Mentos, który tutaj ten nitkę na Twitterze pokazywaliśmy, to będzie link zawarty. No, Mentos stara się oglądać dokładnie, bo to wszystko było. Oczywiście pozdrawiam. Ale też zrzucam wasze informacje, jak to właśnie macie Tokenomia i Mentosy kolejne. Tak, Mentos chce pogratulować każdemu, kto wszedł w teat, zanim pojawi się hype, bo czuję, że to będzie strzał w dziesiątkę X100, w mojej opinii spokojnie do wykręcenia przy takim market capie, jaki mamy teraz, zgadzam się. A nawet liczę na więcej, bez zbędnego moonboyowania, mamy 4 miliony market capu, jeżeli zaś się hype na Shibarium i memy X-Tiny, to powinno być, tak, ja myślę, że spokojnie. Jeżeli to wszystko się dalej potoczy, to ma być killer Pepe, więc powyżej 1 miliarda raczej będzie. O, i to też jest taka ciekawostka, że tutaj ten ostatni blog Satoshi Kusama i tutaj ja widziałem różne aspekty z różnych projektów, Shiba Inu między innymi, ale także to chociażby to doszukuje się swoich narracji. Tu mamy na tej książce leżącego jakiegoś, no niby żabę zdechłą. Wow, to jest spekulacja, to jest właśnie spekulacja, już na końcu, tak, i to niby ropucha, śmiać tutaj, czy, no tak, no, może coś tutaj faktycznie jest, to jest spekulacja, w tym świecie krypto wszystko jest zwariowane i pewne ciekawe znaki są przekazywane, to jest w tym update'cie drugim, w tym pierwszym update'cie było też innych ciekawych informacji. Ragnar, tak, te jego osobistości i ten właśnie Wellin. A tak, to w tym pierwszym w takim razie było w update'cie. To był film Toad, tak? Okej. Dla przypomnienia zapraszam też na update pierwszy. No i co ważne, myślę, że Telegram tutaj macie Tokenomia Pro. Ten temat podtrzymuje i można go śmiało wywoływać. A my będziemy w takim razie się słyszeć na update'cie numer 3. Informacje numer 3. I każdego zapraszam do swoich wypowiedzi na ten temat. Zobaczcie, jesteście na jakże początkowym etapie. Przypomnijmy sobie ten wykres za rok. 3 tutaj będzie rug pull. 3 już może będzie właśnie odniesienie bardzo dalekie, a to będzie rok 24 tutaj, a więc możemy sobie pomarzyć tak od tego momentu na 24, 25 rok. Oby tak się stało, ja pozdrawiam serdecznie, ahoj, do usłyszenia.